Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj kolejny film, jeżeli chodzi o rankingi, bo mamy dzisiaj Huahe Awards. Jeżeli nie wiecie, co to jest Huahe, zapraszamy Was do dedykowanego filmu na ten temat, a tutaj porozmawiamy o rankingu, czyli o czymś, co myślę, że wszystkich może zainteresować, bo jest dużo polecajek od samych koreanek, bo one te produkty używają, one je polecają, więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. Tak, to co jest ciekawe, to tutaj te produkty się różnią od tych produktów z Olive Young, bo inaczej byśmy tego nie nagrywały. Pewnie razem byśmy zrobiły film. Tak, a 40 tutaj, minut. Dokładnie, ale tutaj jeszcze w tym filmiku na samym końcu dodamy z jeszcze jednego rankingu tak troszeczkę informacji, bo to już by było chyba za dużo, z Glowpeak Awards. Jeżeli chcielibyście więcej, to dajcie nam znać, to może... Ten Glowpeak w ogóle nie jest aż tak popularnym rankingiem, tak, więc jest troszkę mniej popularny. dlatego pójdzie na sam koniec i tak tylko o nim wspomnimy, żebyście wiedzieli, że coś takiego także istnieje. Dokładnie. Teraz jeśli idzie o ten ranking Huahe, jeżeli oglądaliście nasz poprzedni filmik, to wiecie, że zazwyczaj były takie, w tej pierwszej połowie roku były kategorie tam kojące i tak dalej, te kosmetyki, które mają funkcję i to szło wszystko, tak? A teraz nie dość, że są takie kategorie, które my dzisiaj pominiemy, bo też są wszystkie produkty. Czyli po prostu normalnie mamy tonery, kremy i tak dalej. Były też nowości, więc postanowiłyśmy wybrać tylko te największe kategorie, bo ten filmik to chyba by 2 godziny trwał inaczej. No właśnie, więc nie ma sensu. Więc przekażemy Wam najważniejsze kategorie z najważniejszymi produktami. Zaczynamy od wszystkich kategorii, czyli od ich najbardziej popularnych kosmetyków z tego całego rankingu. I numer 1, czyli ampułka. Wellage Real Hyaluronic Blue 100 Ampule, bardzo popularna ampułka. Wydaje mi się, że to jest taki trochę odpowiednik Toridena, tylko z Huahe. Tak, w ogóle tak ja go używałam, bo ja miałam próbki, malutkie próbki tego i ja go używałam, kiedy byłam na kempingu i on jest taki wymienny, ale jednak konsystencja i całość jest inna. Ten jest bardziej taka oleista, bo na przykład Toriden jest bardziej żelowy. Prawda, bardziej tak wpada. Tak, więc tutaj już jest pytanie, który lubicie. Mogłabym go porównać do tego Isntree, ale za to Isntree robił mi bałagan na twarzy, a ten produkt nie. Dobra, teraz miejsce numer 2, czyli Dr. G Red Blemish Clear Soothing Cream. Jak widać, niektóre produkty się powielają z tego rankingu Olive Young. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszamy. Numer 3, czyli mamy tutaj olejek ze Skin 1004 Centella Light Cleansing Oil. Olej, który bardzo dużo osób lubi, też go używam, jest taki lekki, więc jeżeli macie wrażenie, że większość takich normalnych olejów jest zbyt ciężka, szukacie czegoś lżejszego, to polecam. Dla mnie to jest taki, no niektórzy mówią, że to jest produkt, który zmienił ich życie. Dla mnie nie aż tak, ale myślę, że spokojnie mogłabym go polecić, bo jest ok. Jest fajny. Estura, a to Barrier. To jest 4. miejsce i także powielany produkt z Olive Young i to już jest taki klasyk, o którym to możemy powiedzieć to samo co Dr. G, czyli tak. Po prostu to są kremy, które chyba już nigdy nie zejdą z rankingów, bo wydaje mi się, że to widać, że to są chyba najbardziej popularne produkty w Korei ever. tak, jeżeli chcecie coś, co naprawdę Koreanki używają, to myślę, że to są takie produkty, które naprawdę używają i kochają. Numer 5 to marka, która jest znana chyba głównie z Huahe, czyli Sui Skin Green Sprout Deep Cleansing Foam. Niestety nie powiemy Wam zbyt za dużo o tym produkcie, bo żadna z nas go niestety nie wypróbowała, może kiedyś. Właśnie. Teraz mamy kategorię oleje. Numer 1 to znowu, tak jak już z tych wszystkich kategorii, czyli Skin Chonsa Centella Light Cleansing Oil. To jest olej, który na Huahe jest bardzo popularny. I ja też to rozumiem, bo są często przeceny też. Więc ja na przykład często myślę, że jakbym miała kupić olej, to właśnie ten z Skin Chonsa można tanio kupić. Właśnie na Huahe widać, że on króluje, bo za to mamy tutaj 2. miejsce, które się powiela z 1. miejscem na Olive Young i mamy tutaj Manio Pure Cleansing Oil.
I to, no, to jest taki klasyczek też. Już po prostu jak widzimy te produkty, to już trochę mamy dość. No, chciałoby się zobaczyć coś nowego, ale właśnie miejsce numer 3 to jest coś nowego i to mnie trochę zaskoczyło, bo tu jest Tony Moly O. The Choc Choc Green Tea Lemon Mild Cleansing Oil. To jest produkt, o którym ja tak mi gdzieś przeszedł obok mnie, nie zauważyłam, że w ogóle on jest jakoś bardzo popularny. Bo ogólnie Tony Moly to jest taka marka, która tak naprawdę przychodzi obok nas, a my nawet nie wiemy, że ona przychodzi. Ale jednak ma swoje zainteresowanie i Tak. bo to I te marka niektóre Tony Moly produkty jest się- też taka tania. w Tak, miarę. właśnie te niektóre produkty się wybijają. Tak, I właśnie. teraz wybił się ten olej, więc powiem Wam, że ja bym z chęcią wypróbowała. No musimy się trochę zainteresować, myślę, że takimi mniejszymi Mhm. brandami, które są troszkę tańsze i sprawdzić, czy naprawdę warte są uwagi. Więc może ten Tony Moly, chociaż to chyba też nie jest produkt dla wszystkich, bo znowu mamy green tea. Ale tutaj jest The Choc Choc, czyli to ma być taki olej, który Waszą skórę nawilży. Więc zobaczymy, no tutaj trochę jest dużo wszystkiego, No więc ja jestem ciekawa, jak on by się sprawdził. właśnie. Kolejna kategoria, czyli pianki. Numer 1, no to znowu mamy właśnie to Sui Skin Green Sprout Deep Cleansing Foam. Na Huache ta pianka jest strasznie popularna i czasem Jestem mnie tak ciekawa, no. korci. Czasem mnie tak korci i zobaczymy. Pewnie w końcu kiedyś wypróbujemy, a tutaj Może numer w 2. końcu nie kupisz tej manio. A no, Mania i tak pewnie kupię, ale ostatnio zmieniłam piankę. No jaką? Na Dokto. A, To jest tak z Roundup, no przeskoczyłam na Dokto. No, może kiedyś tak dalej trochę się oddalę od moich ulubieńców. Za to drugi produkt to jest Toriden Dave in Low Molecular Hyaluronic Acid Cleansing Foam. Matko, te nazwy po prostu Bardzo, bardzo długie. I to jest No, pianka, to którą długie. Martyna wypróbowała. Tak, jak ją wypróbowałam, ona bardzo dobrze doczyszcza i niestety można mieć uczucie takiego lekkiego spięcia. Ale naprawdę takiego delikatnego spięcia, więc myślę, że taka osoba, która ma normalną skórę albo tłustą, może być ciekawym produktem. Dla mnie właśnie ja użyłam tej pianki chyba raz albo dwa, bodajże, zanim Ci ją przyniosłam, bo miałyśmy taką próbkę po prostu. I dla mnie była bardzo przyjemna ta pianka, bo ja nie czułam żadnego uczucia ściągnięcia, więc właśnie może ona jest lepiej by się właśnie sprawdzał u osób właśnie to, co mówiłaś, z normalną albo nawet z tłustą skórą. Wiesz co, on może by mi się sprawdził, jeżeli ja bym codziennie takiego produktu nie używała, bo to chyba sama sytuacja, jeżeli chodzi o Manio, ten żółty produkt, który jest naprawdę fajny, ale dla takiej suchej mojej skóry to od czasu do czasu, żeby tak ją doczyścić fajnie. I numer 3, tutaj widać jak właśnie na Huache Skin Chonsa, czyli Skin 1004 jest popularne. Mamy Madagascar Centella Ampoule Foam. Ja zawsze jestem ciekawa tego produktu, ale tak jakoś zawsze jak mam kupować piankę, to sobie zapominam, że taka pianka jest. Ja na przykład na Skin Chonsa ja mam z nią bardzo duży problem, bo po tym oleju, po tej ampułce, którzy wszyscy byli zadowoleni, mam taki awers, że jeżeli ją kupię, to czy nie wyrzucę ponownie pieniędzy w błoto, to jest zawsze taki strach. To jest sam temat jak z Anuą. No, właśnie widzisz, bo u Ciebie to tak wygląda. U mnie ta ampułka była taka ok. Olej też był fajny i ja z kolei bardzo lubię ten krem przeciwsłoneczny, bo u mnie on się bardzo sprawdził, więc dla mnie to jest taka marka ok, no ale właśnie to pokazuje, jak jedno takie doświadczenie może nas zniechęcić. Tak, nas już odpycha od pewnej marki, nie? Dobra, lecimy dalej i mamy teraz Maski w pachcie. Tak. Czyli klasyczka. Ale to właśnie, jak mówiłam, numer 1 to jest Mediheal Madecasosite Essential Mask Blemish Repair i jak mówiłam, że ta maska podbija po prostu Koreę i jak nie wierzyliście mi, to teraz musicie mi uwierzyć, bo to jest numer 1 i rozumiem dlaczego, też kocham tą maskę, mam w domu, kupiłam sobie właśnie 10, bo ja tak mam, że jak mi się coś bardzo spodoba, to kupuję właśnie 10 wielopak, bo ja nie lubię tak zmieniać masek, że tak używam raz tej, tylko wolę tak po prostu nie robić zbyt dużego mesu dla mojej skóry. Numer 2 To jest kolejna marka, która tak prześlizgasz koło nas. ale tego, ja często siedzę na Huache mimo wszystko, ale tego to ja w życiu nie widziałam, więc to mnie zaskoczyło. To chyba był jeden z produktów, chyba jedyny produkt, który mnie zaskoczył w tym całym rankingu, bo to się, w ogóle nazwa też jest śmieszna, Bon Ugly Firming Kelp First Mask.
Nie wiem czemu, ale ja mam kojarzenie, kojarzysz te maski z miodą? Mhm. I jak patrzę na nią i te składniki, wiesz, to ogólnie mam takie uczucie takiej maski właśnie z miodą. No trochę tak, ale no drugie miejsce, moi drodzy, w kategorii w ogóle całościowej, więc... No, ciekawy produkt. Tutaj za to trzecie miejsce to jest produkt, który Ty przetestowałaś, tą inną czy tą? Tom, Tą. właśnie. I chyba nie byłaś do końca z niej zadowolona. Nie, właśnie ja z niej byłam zadowolona. To jest ta Freemay Olive Sika Calming Ampoule Mask. Ona jest bardzo fajna. Też jeśli idzie o cenę. Cena jest dość niska i ja polecam. Jeżeli A czy nie szukacie miałaś takich... problemu trochę z tym płatem, z tego co pamiętam, bo coś wspominałeś, że był niewygodny A do nie, to ta użytkowania. inna. A, To jeszcze okej. taka inna, tańsza, Okej. co teraz się nie pojawia w ogóle, to ta taka, wiesz, ta taka jeszcze tańsza niż ta. Ta była okej, ta inna była już, kurde, nie pamiętam jak tamta się nawet nazywa. Ta była fajna i myślę, że właśnie jak chcecie maski używać częściej, na przykład codziennie, to jak one są przecenione, kosztują mniej niż 1000, jak jesteście w Korei, więc myślę, że spokojnie fajnie Naprawdę się sprawdzą. No. To taka cena czasami Mediheal w przecenie. Tak. O, maseczki częściowe? Tak, to nasza ulubiona kategoria, po co toner pacy i maseczki częściowe osobno. Właściwie jedno i to samo. Ja nie wiem, jak oni o tym myślą, ale nie wiem, o co chodzi. Okej, ale mamy tutaj Illumel. O Jezu, a ja na początku pomyślałam, że to jest ten Dermatory. Tak, Takie wygląda właśnie opakowanie. trochę podobnie, właśnie takie kwadratowe, Kwadratowe. jak sama nazwa wskazuje, bo tutaj mamy Mulgiol Subu Nemopad. I to też jest marka, która jest popularna głównie na Huahe. Też nie kojarzę jej w ogóle. Ostatnio były jakieś przeceny na Huahe, to właśnie widziałam te pady i tak sobie myślałam, no w sumie nie potrzeba mi, nie kupiłam, a potem się patrzę, kurde, w rankingu jest, a były przecenione na 10 000, no. Co, w tej jedno opakowanie? Aha. Ło, no to Ale naprawdę tanio. Właśnie, bo dużo tych produktów z Huahe, jak się złapie, przeceny są bardzo tanie. Więc też wydaje mi się, że to często trochę pokazuje, że coś jest bardzo przecenione, to potem to idzie wyżej w rankingu. Masz rację. No bo dużo osób kupuje. No właśnie, bo też z ciekawości, żeby przetestować. Dokładnie. A tu jest coś, drugie miejsce, które przetestowałaś Ty za to. I też Biplane. bardzo lubiłam. Biplane, Ciekawe. Cicatrol, Blemish Pad. Wydaje mi się, że te pady są fajne, fajnie koją i to, co jest ich dużym plusem, jak poszukujecie padów, które są bardzo duże, to właśnie te, ale to jest fajne, bo właśnie jak lubicie używać jako maseczka, dlatego może tutaj chodzi o to w tej kategorii maseczki częściowe, że one są takie duże. A, że można je tak Może, używać jak właśnie. maseczki. No możliwe, no. Może o to chodzi, więc te pady bardzo lubię, polecam. No i numer 3. Podobny do oczywiście Olivian, czyli Casosite Mediheal Blemish Pad. To są już klasyczki, o których wspominaliśmy w wcześniejszym Tak. filmie. Lecimy dalej. Teraz krem przeciwsłoneczny albo lotion przeciwsłoneczny i tutaj jest Uuu. trochę bardziej ciekawie niż w rankingu Olivian, bo numer 1 to... Dialba, to co było drugie miejsce, tak? Ale Ale właśnie tam tutaj- był ton up, tak, a tutaj a jest tu jest- zwykły. No, A to jest ciekawe. ja to bym jest chyba, ciekawe. powiem Ci, że bardziej niż tona, mnie bardziej to ciekawi, bo ja nie mam jakiejś takiej potrzeby takiego tona-upa, szczerze powiedziawszy. No to ten tonapy to nie zawsze nie jesteśmy stuprocentowo pewni, że one i jednak dokładanie takiego tonapu na twarz to też Potem- nie do końca, no. No jak duch, możesz wyglądać jak duch, no to No, różnie bywa. No. tak, jestem ciekawa w ogóle, ale no drogi jest. I Alba jest drogi i właśnie się dziwię, że one tak wysoko w tych rankingach są. Bo Więc coś musi być w tych kremach. No musi być i widać to też, że tutaj nie tylko cena gra rolę, ale też właśnie funkcjonalność, że jest ten ranking taki właśnie cenowo nierówny. Dokładnie, bo są bardzo drogie produkty i bardzo tanie. Tak, właśnie. I tutaj właśnie drugie miejsce to jest Dear Klairs All Day Airy Sunscreen. Ten krem też się pojawiał w pierwszej połowie roku, jak nagrywałyśmy. I teraz miejsce numer 3, czyli coś, co Ty wypróbowałaś. Tak, ja nawet go tutaj mam, bo musiałam sobie przypomnieć, jak on miał, bo myślałam, że to jest inny krem przeciwsłoneczny, ale jednak to jest z tych takich bardzo leciutkich kremów. Więc myślę, że dla osób, które mają suchą skórę, bardzo szybko się wchłania. Faktycznie. Ale fajny finish, taki... Taki ani nie matowy, ani nie taki mocno tłustawy, więc naprawdę spoko. Myślę, że może być bardzo fajnym I sunscreenem. on jest chyba trochę kojący, bo w nazwie ma Relief Hydration, czyli taki kojąco nawilżający light sunscreen. No faktycznie jest light.
Jest naprawdę leciutki, ale to nie jest też taki bardzo wodnisty. On jest taki w połowie, mogłabym nazwać, moglibyśmy go określić taki w połowie, a w połowie esencja, a w połowie taki zwykły przeciwsłoneczny. Wydaje mi się, że mógłby się sprawdzić komuś, kto ma tłustą skórę. No ciekawa jestem. Mam tą próbkę gdzieś, ale gdzie? No. Nie wiem. Teraz kategoria tonery. Tonery. I tutaj to co ciekawe. S-Nature. Tak, S-Nature Aqua Oasis Toner. To jest chyba z tej całej, z tego całego rankingu, to jest produkt, którego jestem chyba najbardziej ciekawa, bo tak się na niego czaję i nie mogę go zakupić. To jest chyba w ogóle z serii tego kremu, tak? To jest ta sama seria i no, także jestem ciekawa. Oni jeszcze mają do tego serum, więc to jest cała ogólnie seria takich produktów nawilżających i naprawdę krem się spisuje. Ja się zastanawiałam, czy go kupić to serum, ale jednak zrezygnowałam. Ten toner też mnie ciekawi, może jak zużyję to, co mam, to warto chyba się go zainteresować. Prawda? A kolejny produkt, Cosnori. Panthenol Barrier Toner. O! Czyli właśnie jak wpisywałam to tutaj, tak sobie pomyślałam o Tobie, No że właśnie. to mogłoby być ciekawe dla Ciebie. Ja się zastanawiam, czy to nie może być toner zamiast Real Barrier, który już mi się w końcu powoli kończy. I zamiast Manion, który też muszę dobić, który sobie stoi tutaj, także jest to z tych mlecznych ten i Panthenol, to na pewno może być coś ciekawego, coś dla mnie, więc warto przetestować. O, a tutaj trzecie miejsce się łączy razem z Oliwianką. Oni chyba lubią tak to trzecie miejsce Tak, łączyć. to samo, właśnie też tak zauważam. Trzecie miejsce jest to samo, czyli tutaj znowu to Bling Green Tea Tree Sika Soothing Toner. Ale wydaje mi się, że generalnie marka Bling Green teraz trochę tak Podbiła idzie, się. podbiła No i też na rynku zagranicznym też widzę, że ludzie zaczyna być wspominają. rozpoznawana. A to też jest fajna marka, jeśli idzie o cenę. Bo tutaj właśnie ta O, cena właśnie, jest no. bardzo przystępna i wydaje mi się, że jak właśnie jesteście na przykład studentem, ktoś, kto ma troszkę mniejsze fundusze na kosmetyki, to polecałabym sobie zobaczyć, co tam jest. Tak, zainteresować się tą marką, no. Oni w ogóle mieli bardzo popularny latem Cushion. A, tak, ten Sun Cushion. Tak, ten sam Cushion, poczekaj. Dobrze, kolejna kategoria to esencja, ampułka, serum, wszystko w jednym. Pierwsze miejsce, no to znowu mamy właśnie Wella Real Hyaluronic Blue 100 Ampule. Nie szokujące, za to drugie miejsce. To jest Mediheal Medical Society Blemish Repair Serum i ja mam mieszane straszne uczucia do niego. Ja przetestowałam, już mam końcówkę, już tam prawie nic nie ma i tak naprawdę nie wiem, co o nim myśleć, bo jakbym dłużej może przetestowała, jakbym sobie kupiła całą taką i codziennie, jak Bóg przekazał, testowała, to prawdopodobnie nawet chyba bym była z niego zadowolona. Właśnie ja zaczęłam i tak trochę tylko potestowałam tą ampułkę, potem przestałam i też miałam takie same uczucia jak Ty. Oczywiście ja ją testowałam znacznie krócej niż Martyna, ale właśnie potem pewnego razu zaczęłam czytać komentarze o tej ampułce, bo wszyscy się naprawdę zachwycają. I ta ampułka wyszła dość niedawno i to, że ona jest w rankingu, no to naprawdę To jest pokazuje, jak całkiem ona sukces. jest popularna. Ale właśnie były osoby, które mówiły, że żeby zauważyć jakąś znaczną różnicę, trzeba ją stosować bardzo długo, przynajmniej 2 miesiące. I ona wtedy faktycznie pomaga rozjaśniać różne przebarwienia i faktycznie i tutaj właśnie jest bardzo dużo madekozydu, więc powinna, znacznie więcej niż w tych toner pacach. Więc właśnie powinna mieć znacznie lepsze działanie. Ja nie rozumiem, czemu ja kocham toner paca, z tą ampułką miałam takie mieszane uczucia. Ona ma taką mleczną konsystencję, więc na zimę powinna być super. No nie wiem. No i trzecie miejsce to mamy Tixonis Amino Acid Ampule. Też właśnie ampułka, która była bardzo, bardzo promowana przez Pachę. Więc tutaj też często ja mam wrażenie, że są takie produkty, które widać, że są popularne, a są takie produkty, które właśnie widać, że są bardzo promowane i pytanie, czy one się ludziom sprawdzają, czy dużo osób kupiło, bo były przecenione. I właśnie jeśli idzie o tą ampułkę, to właśnie takie myślenie jest. No niestety, ale czasami może warto je przetestować, zobaczyć. Przetestować warto, jasne. Zwłaszcza jak są często przecenione. Teraz kremy! No to kremy, klasyka. 3 miejsca, które mamy je przetestowane. Tak.
trzy moim zdaniem fajne kremy, choć ty nie przetestowałaś nadal swojego. Znaczy, trochę przetestowałam, ale to muszę wrócić do niego, ale teraz jest bardzo sucho, więc tak czekam, aż się trochę... Ale on na bardzo sucho się myślę powinien u Ciebie zdać, bo to jest taki krem naprawdę w konkretnej konsystencji. Może nie jest to ten Roundlab, może nie jest to ten Roundlab pomarańczowy, ale tak... Tak, no właśnie. No. No, zobaczymy. Dobra, pierwsze miejsce, bo gadamy nie Pójdziemy wiecie o od czym. końca, tak. Dobra, to pójdziemy od końca. Trzecie miejsce, czyli ten krem, o którym mówimy, czyli S Nature Aqua Squalane Moisturizing Cream. Tutaj właśnie on jest bardzo popularny. Jak macie problem z tym skwalanem, to może być problem w tym Bo jest kremie, bo tu słabo. mamy aż 15%, więc właśnie ja się tego obawiam cały czas, że mi to tak bardziej zaszkodzi Zaszkodzi. niż pomoże. Drugie miejsce Estura Atobarie 365, a pierwsze miejsce Dr. G Red Blemish Clear Soothing Cream. No to są trzy kremy, które w Korei chyba każdy zna. No ja Nie ma wierzę osoby, w to. która by nie znała. No po prostu nie ma osoby, która by tego nie znała. Tutaj tylko się wymieniają miejscami, bo na Oliwiank mamy Tak, trochę pierwsze i gorzej. drugie miejsce. Właśnie, trzeciego miejsca na Oliwiank co to było? Cicaplast. No A, więc Cicaplast, więc... inaczej, ale to też ciekawe, bo S Nature też się ponoć dobrze sprzedaje w Oliwiank. O. No ale jak widać Cicaplast sprzedaje się lepiej. I teraz ostatnie z Huache, czyli Toner Pads. A, tam były Nie maseczki teściowe. Ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Tutaj pierwsze miejsce to Abib Sedum Hyaluron Pad. Co ciekawe, właśnie nie te zielone, tylko te niebieskie. Ale tutaj znowu one były bardzo promowane na Huache. Chociaż widziałam, że na Oliwiank teraz była taka jakby czwarte miejsce, czyli MD Peak, to były też te toner padsy, więc no tutaj widać, że faktycznie one chyba trochę zaczynają być bardziej popularne. Takie skupienie się troszkę na nawilżeniu. Dobra, kolejne to jest Puripia, coś takiego, Melabion Toner Pad, też właśnie pady, które na Huache są promowane. I numer 3, znowu ta sama sytuacja. ale to były bardzo popularne chyba w zeszłym roku. One Tak, są z też- zeszłego roku, nie? Tak mi się wydaje. Tu właśnie mamy ReVM Waterfit 8 Layering Moisture Toner Pad. Ja ich jestem ciekawa, bo wydają się właśnie takim trochę basiciem, że takie fajne, nawilżające pady. No właśnie. A 8 layering mixture? No właśnie, tylko tutaj też pytanie, bo jak czasami mamy za dużo tego kwasu hialuronowego w różnej wielkości, to potrafi niektórych podrażniać i ja mam wrażenie, że mnie na przykład czasem takie produkty podrażniają. Nie zawsze, ale Też czasem. mi się tak wydaje, bo na przykład ten Isentry naprawdę ma Mhm. dużo tego hialuronu u siebie i na przykład no nie działa on za dobrze na mnie. Ale tu właśnie ciekawy produkt, bo on chyba jako jedyny się tutaj powtarza, z tego co kojarzę. Prawda. I właśnie na Huache jaka jest różnica, bo jednak Oliwiak jest taki stateczny, a tutaj po Tak, prostu... tutaj się dużo dużo. zmienia. No poza tymi kremami, no przepraszam ja bardzo, ale kremy to w kółko to samo. Ale właśnie to jest fajne, bo można poznać nowe produkty i trochę się przekonać może czasem do czegoś innego. I połamać sobie język mówiąc o Tak. produktach. Wolałabym Dobrze. jakby to było po koreańsku. Dobrze, to już jest koniec rankingu Huache i przejdźmy teraz do kolejnego rankingu, który jest troszkę nietypowy, będzie mniejszy, ale on za to pokazuje trendy. Tak. Tutaj mamy bardziej sprzedażowe produkty, które się spisują przez wiele lat, można by powiedzieć, a tutaj mamy trendy, które królują w Korei. Więc Tak. zaczynamy i pewnie już pierwszy produkt możecie się orientować, o co chodzi. No, spikule. Oczywiście No, to spikule jest rok dalej spikuli. są trendem i one były trendem i są. I będą pewnie. I pewnie pewnie będą, bo ostatnio widziałam nowy produkt ze spikulami, już ich jest bardzo dużo. I tutaj mamy, no oczywiście, VT Cosmetics Riddle Shot 100. No bo to jest taki basicek i No tak, on już jest takim zrobił basickiem. tak. Ale ja też rozumiem, dlaczego 100 jest bardziej popularne, bo mam wrażenie, że różnica w działaniu między 100 a 300 a 700, no jeżeli Wy macie inne doświadczenia, to dajcie znać, ale u mnie nie jest jakaś taka duża i dużo osób też mówi właśnie, że kurde, no właściwie jedyna różnica to ilość tych igiełek, więc możesz użyć więcej 100. Ale to też jest prawda, że na przykład te VT Cosmetic nie ma dużej różnicy między tymi właśnie spikulami. Mhm.
A cena jednak jest sporą różnicą Dokładnie. między tymi poziomami. Więc właśnie też wydaje mi się, że dlatego dużo osób po prostu trzyma się tego 100 i ja to rozumiem. I właśnie Rozumiem. musimy też pamiętać, że raczej łączenie go z Riddle-Shotem, raczej nie z Riddle-Shotem, tylko łączenie go z retinolem, z innymi złuszczaczami może powodować podrażnienia, a jak mamy taką setkę, używamy go raz na przykład na 3 dni, a nie codziennie, Tak. razem z innymi złuszczaczami, no to to powinno działać fajnie i... Prawda, no właśnie to co mówisz, nie ma co przyginać, bo ja na przykład właśnie to widać po skórze. Ja mam tłustą skórę, ale używam i retinalu i był taki moment, gdzie używałam bardzo często po prostu wszystkich składników aktywnych, oczywiście na zmianę, ale miałam wrażenie, że moja skóra To jest już naprawdę, przesada. że ona zaczyna być sucha, a nie tłusta. Znaczy jakby, że ona dalej Czy jest już tłusta, masz to taką wiadomo, tylko, granicę? że ona jest taka po prostu trochę odwodniona, więc stwierdziłam, że nie ma co i trochę zredukowałam to, jak często używam Riddle-Shota i czuję, że moja skóra wygląda lepiej mimo wszystko, bo jak macie taką przesuszoną skórę, to potem odchodzi to wszystko, No nie, no łuszczy makijaż się nie makijaż trzyma. się nie trzyma dokładnie, łuszczy się, więc No. nie ma co przesadzać też. Tak, kolejny trend. Kolejny trend to jest PDRN, mój ulubiony produkt, ale nie rozumiem, czemu jest tutaj ten produkt. Tak, bo czemu jest mamy Anua? Anua sprawdzałyśmy, widziałyśmy ten produkt na oczy. Ja sprawdzałam, jest to bardzo wodniste serum. Tak, bo to jest takie właśnie tutaj nawet sama nazwa PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum, czyli mamy połączenie i PDRN-u i tego kwasu hialuronowego i czuć, że to jest takie właśnie taka nawilżająca ampułka po prostu. Tak, ale dla mnie, ona mnie jakoś tak... Ja jestem jednak przyzwyczajona do tego PDRN-u, że on ma konkretne zadanie i ma mi to konkretne zadanie spełnić, a jak ja leję wodę na moją skórę, no to mi to nie jest do niczego potrzebne. Coś mam takie podobne z tym Rejurianem. No właśnie, ja mam wrażenie, że to nie kojarzy się i też chyba nie ma aż takiego działania właśnie takiego odżywczego. No właśnie, brakuje ciągle. No, a właśnie tak PDRN, no coś tak kojarzy, takie A ty- odżywianie tej skóry. Tak, a tym bardziej jak przeskoczysz na przykład z mojego jakąś, już No, nawet, CNP. właśnie z mojego CNP już nawet tak dawno go nie używałam. Że przeskoczysz z takiego CNP, który naprawdę ma taką gęstą, odżywczą formułę na taką Rejuriana albo na Anuę, która jest po prostu już w ogóle wodą, Prawda. to takie jest, coś Ci brakuje? No, Czegoś ale właśnie nie ma? ja zawsze mówiłam, że ta esencja z VT, PDRN jest taka właśnie lżejsza, ale no nie, jednak jeśli Jednak idzie... można tak, jeszcze lżej. można, bo no, chociaż dużej ilości osób to się sprawdza, więc ja bym wypróbowała tak z chęcią, bo może to być taka po prostu ampułka, taka wiesz, nawadniająca z takim kikiem, nie? Że tak trochę A. bardziej. No właśnie, może za duże oczekiwania mam. Właśnie, może masz za duże oczekiwania. Dobra, kolejny trend, czyli peptydy. I tutaj pierwsze miejsce to surprise albo nie, COSRX The Six Peptide Skin Booster. No najbardziej popularny produkt z peptydami w Korei. W sensie taki produkt, Nie że ma dużo w ogóle produktów z peptydami Znaczy, na jakby- koreańskim rynku. one są, tylko te peptydy, one tak nie wyskakują na nas, że to nie jest tak, że te produkty są promowane jako produkt z peptydami, więc trzeba się już tak głębiej wczytać, więc może dlatego to jest pierwsze, no bo to jest takie oczywiste. No bo tutaj już mamy napisane, że to są peptydy, a właśnie tak nie wyskakują na nas i może przez to, że COSRX wychodzi z taką bardzo peptydowym serum nie. No taki Serum, serum, taki toner. skin booster. No. No to możliwe, że w przyszłym roku możemy się takich produktów częściej spotykać. Ale widać, że już bardziej wspominają o tych peptydach, Tak. że właśnie Coraz tutaj częściej. u nas też w tym kremie są peptydy, bo tak jak wcześniej, no one były zawsze, tylko nie było tak mówione o tym. No, dobra, dalej to mamy. Pack cleanser. No oczywiście, ja się tak w 100% zgadzam, że to jest hit, bo mamy tych cleanserów takich, które mają być i maską, i właśnie zmyjką, ich jest miliard. Ale to mnie akurat zszokował wybór tego, bo tu jest Haniul Pure Artemisia Cleansing Pack Foam, co jest, no i ta firma w ogóle nie jest popularna na zagranicznym rynku. Wydawało mi się, że jest dużo więcej, na przykład te na Oliwian są te Aransia, te co mają takie różne kolory, właśnie zielone, różowe. A, to w Polsce ostatnio sporo reklam wychodzi z tego produktu. No wiem, rozumiem o co Ci chodzi, ale no właśnie
ten produkt Mnie nie. jakoś w ogóle nie ciekawią one te... Znaczy, ja jestem ciekawa, czy to można tak codziennie używać i skóra będzie spoko wyglądać, nawet jak ktoś ma tłustą skórę. No nie wiem. Nie wiem, zastanawiam nie mieszane uczucia mam do tego, może czas przetestować, zobaczyć czy to w ogóle działa u nas, ten napój możemy kupić. Żeby nie zobaczyć, tak? Tak, bo te można testować na pół właśnie te, bo one są wydajne w miarę, nie? Te Prawda. Amazing Foam. Dobra, a teraz mamy przyklejany kolagen. No oczywiście. I czego no. ta marka? No ale właśnie. Zawsze nam się kojarzą te maski, przynajmniej większości z Was, tak mam wrażenie, te maski kolagenowe przyklejone z Biodance. No właśnie, z Bocha, nie? Nie z Bocha, A nie, z ale Biodance. z Bocha też. No albo z Bocha, ale pierwsza... A nie, to jest ta duża, ja myślałam, że to są te takie małe. A nie, te to nie małe, to są po prostu kolagenowe. te duże maski, nie? A, dobra. Tylko właśnie tutaj to było tak śmiesznie napisane, że nie maski kolagenowe, tylko przyklejone No kolagen. właśnie, przyklejane. Specjalnie to tak przetłumaczyłam, bo śmieszne, tak. Dlatego ja się nie skumałam, że to jest pełna maska. To jest pełna maska, ale właśnie w większości osób no, przychodzi do głowy oczywiście Biodance, no cóż by innego. Ale ja mieszkam w Korei, jak niektórzy z Was wiedzą już trochę długo, i jak te maski jeszcze nie były aż tak popularne, te kolagenowe przyklejane, i Biodance nie było jeszcze wtedy aż tak popularne, mam wrażenie, to pierwsza z masek, którą ja wypróbowałam, to była właśnie ta maska. Ciekawe. Z CKD. No to jest marka, która jest bardzo popularna w Korei, za granicą nie. Ale jak jesteście w Korei, macie gdzieś dostęp do tych masek, to ja polecam, bo są fajne. A ty masz w ogóle ten pod oczy, miałaś. Tak, Chyba pod już oczy dobyłaś. używam W końcu. właśnie krem, ten też cały krem do twarzy, miałam też krem na szyję, więc dość sporo zużyłam z tej marki i faktycznie no fajne są te maski. Ja mam ten duży problem z takimi maskami, że mi jest czasem ciężko porównać, czy ta działa lepiej niż ta, bo moim zdaniem takie działanie jest podobne. No W właśnie. większości wszystkiego. No właśnie, bo to one nie mają dużych różnic między sobą. No to naprawdę byś musiała zobaczyć z tymi odmierzaczami nawilżenia twarzy, która lepiej, ale to pewnie są tak znikome ilości różnicy, że tak naprawdę wygoda i cena powinna tutaj chyba stawia się na piedestale. No ja właśnie też mam takie wrażenie, bo co ja odrywam tą maskę, to no fajnie ta skóra wygląda, faktycznie te pory są zmniejszone, ale nie zauważam znacznej różnicy między jedną a drugą, no nie wiem, może Wy macie inaczej, to dajcie znać. Ale to pewnie też takie maski trzeba naprawdę często używać Często, w no miarę. dokładnie. I długotrwale, żeby widać ten efekt długotrwały, niż taki po jednym dniu, bo dobra, nawilżenie ucieka od nas i jeżeli potrzebujemy natychmiast dużego nawilżenia, bo mamy jakąś imprezę lub coś właśnie w samolocie, kiedy ta skóra nam się przesusza, no to tak, ale jeżeli nie używamy jej codziennie, to nie będziemy tych długotrwałych efektów widać. Prawda, no to jest taki bardziej bajer, jeżeli nie używacie tego aż tak często. No ja słyszałam właśnie w koreańskim internecie, że jak chcecie mieć ten taki efekt przeciwzmarszczkowy, no to przynajmniej 2-3 razy w tygodniu fajnie byłoby używać takiej maski, albo przynajmniej raz w tygodniu. Ale moim zdaniem to jest bardzo fajna maska na przykład przed jakąś imprezą, gdzie rano na przykład jak macie tłustą skórę i dacie sobie normalną maskę i potem wiecie, zrywacie to i ta skóra jest taka, to się wchłonie, a może nie do końca i potem ten makijaż się roduje, to przy tego typie masek no nie ma takiego problemu, więc ja bym polecała właśnie przed jakąś imprezą. No, na przykład dla suchej skóry także, jeżeli wiemy, że będziemy długo trzymać makijaż na skórze i na przykład kiedy wiemy, że makijaż ogólnie przesusza skórę. Prawda? Więc takie nawilżenie wspomoże to i dużo dłużej będziemy mogli wytrzymać i będziemy wiedzieli, że nas na przykład ten makijaż nie podrażni po takim całym dniu noszenia makijażu. Więc myślę, że takie spoko jest, a jeżeli naprawdę chcemy codziennie używać, to jednak trzeba wyciągnąć troszkę pieniędzy z portfela, bo one niestety trochę kosztują. Dokładnie. A tym bardziej, jeżeli chcemy być fancy i używać Biodance. Jak już wspomniałyśmy wcześniej, to jest bardzo drogi. Dobra, to chyba już jest koniec naszego rankingu, dlatego chciałyśmy Wam bardzo podziękować. Zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i... Oczywiście dajcie znać, który z tych produktów Wam się spodoba. Tak, dziękujemy Tak. Wam bardzo, życzymy udanego dnia. Pa! Życzymy udanego dnia. I smacznej kawusi!